Witamy Was serdecznie w kolejnym filmie, można powiedzieć produktowym, gdzie pokażemy Wam kolejny model ciągników Aupax, nowych ciągników Aupax, które mamy w swojej ofercie od początku roku 2025, ponieważ jak dobrze wiecie, marka Arbos przeszła rebranding i od początku 2025 roku w naszej ofercie możecie zobaczyć ciągniki pod marką Aupax. Co tutaj mamy? Tutaj mamy, można powiedzieć, że to zupełnie nowy model, czyli następca Arbosa 2040, Aupax M404. Nowy design, można powiedzieć, że wygląd zewnętrzny zmienił się całkowicie. Doszły też nowe funkcje, nowe bogatsze wyposażenie standardowe, co w dzisiejszym filmie Wam pokażemy. I co też widać na pierwszy rzut oka, pokazujemy Wam dwa kolory. W Aupaxie model M404 mamy dwa kolory do wyboru, czyli standardowa zieleń, dobrze znana wszystkim, oraz kolor pomarańczowy, który niekoniecznie służy do prac komunalnych, prac drogowych, bo z tym przeważnie ten kolor się kojarzy, ale również bardzo dobrze sprawdzi się w gospodarstwach rolnych i wielu innych czy firmach, czy też pracach. Także co? Zaczynając od początku, na pierwszy rzut oka i taka główna zmiana to jest oczywiście maska ciągnika. Jest ona większa, dłuższa, potężniejsza, co też wynika z tego, że w ciągniku Aupax M404 w standardowej specyfikacji mamy również klimatyzację i ogrzewanie kabiny. To jest nowość, jeżeli chodzi o ten model. W masce znajdziemy tutaj oświetlenie oczywiście drogowe, czyli światła mijania i tak zwane długie, czyli drogowe w technologii LED. I oczywiście standardowo oświetlenie robocze, dwie lampy u góry kabiny oraz jedna lampa z tyłu kabiny. Jeżeli chodzi jeszcze o tutaj gabaryt maski i tak dalej, jest ona dłuższa, jest ona szersza, co też mówi nam o tym, i jest to fakt, że ciągnik jest również 10 cm dłuższy na rozstawie. Poprzednik, czyli Arbos 2040, posiadał rozstaw osi na poziomie 1800 mm, natomiast Aupax M404 ma tych milimetrów już 1900, czyli jest 10 cm dłuższy, co świadczy o tym, że też ciągnik będzie dużo stabilniejszy. I jak otworzymy oczywiście maskę, mamy troszeczkę również lepszy dostęp do takiej codziennej obsługi, eksploatacji tego ciągnika. Z takich głównych zmian jeszcze, co można wspomnieć i bardzo nam to usprawni taką codzienną obsługę, mamy zmienione jakby pozycje i jakby umiejscowienie filtra powietrza. Wcześniej był on w tym miejscu, był też jakby umiejscowiony odwrotnie, co troszeczkę wydłużało tą obsługę. Teraz mamy tutaj fajny dostęp, możemy sobie w bardzo szybki sposób ten filtr powietrza przeczyścić, sprawdzić. I poza jakby filtrem powietrza, to nie jest główny element napędowy tego silnika, mamy tutaj dobrze już sprawdzoną jednostkę, czyli silnik Dosan o pojemności 1.8, trzycylindrowy, spełniający oczywiście normę Stage 5, wyposażony w katalizator DOC oraz filtr cząstek stałych DPF. Standardowo również ciągnik wyposażony w błotniki przednie i standardowe obciążenie, czyli mamy 3 walizki po 20 kg na przodzie ciągnika oraz standardowo 56 kg w jednym, jak i w drugim kole tylnym. Jak możemy też zauważyć, tutaj na pierwszy rzut oka mamy oczywiście sterownik silnika, pakiet chłodnic, czyli chłodnica klimatyzacji, chłodnica tutaj intercoolera, chłodnica oleju w tym miejscu oraz chłodnica cieczy roboczej, cieczy chłodzącej. Na górze silnika katalizator z filtrem cząstek stałych DPF, sprężarka klimatyzacji, oczywiście pakiet filtrów, filtr olejowy silnika, filtr paliwowy silnika. Z prawej strony ciągnika umiejscowiony zbiornik paliwa o pojemności 38 litrów, więc jest on nieco większy niż w modelu
czy to Arbos, czy to Aupax 2025. Model 2040 to jest jakby jeden z dwóch najmniejszych modeli w ofercie ciągników Aupax. Cała gama ciągników zaczyna się od 25 koni i kończy na 130 koniach, czyli serii 5000, co też w następnych filmach na pewno zobaczycie. Jeżeli chodzi o kabinę. Kabina jest tutaj, można powiedzieć, wygląda tak samo, ale jest zmodernizowana. Przede wszystkim, może pójdziemy z tej strony, żeby to pokazać. Mamy już tutaj płaską podłogę. W ciągniku Aupax M404, czyli ciągnik o mocy 40 koni, mamy już kabinę z płaską podłogą i wyposażoną w klimatyzację oraz ogrzewanie kabiny, co na pewno tutaj nam uwydatni naszą pracę, komfort i tak dalej. W ciągniku pomarańczowym oczywiście mamy to samo wyposażenie, ale przejdźmy może tutaj i pokażemy, bo nie tylko klimatyzacja i płaska podłoga tutaj zawitała. Mamy tutaj zmienioną również podłogę pod fotelem operatora i zmieniony układ dźwigni. Mamy tak samo jak w poprzedniku, czyli skrzynię oferującą 8 biegów do przodu i do tyłu. Mamy 4 biegi główne, rewers mechaniczny do zmiany kierunku jazdy i przeniesioną dźwignię zmiany zakresów pod lewą rękę na lewą stronę, co moim zdaniem myślę, że jest lepszym rozwiązaniem. Ale to myślę, że użytkownicy, którzy popracują trochę tym ciągnikiem, też wyrażą swoją opinię w późniejszym czasie. Mamy tutaj kabinę, jak powiedziałem, klimatyzowaną, ogrzewaną i jeszcze nowością w tej kabinie jest to, że mamy z tyłu tylną szybę uchylną, oczywiście, ale z wycieraczką i podgrzewanie tylnej szyby, co w sezonie takim jakby zimnym, zimową porą, no bardziej usprawni nam jakby przygotowanie tego ciągnika do pracy, no bo tej szyby tylnej już nie będziemy musieli skrobać. W deszczowe dni też wycieraczka pomoże nam, żeby szyba była czysta i żeby była widoczna maszyna z tyłu. Oczywiście ciągnik posiada dwie prędkości wałka WOM 540 i 1000. Wałek WOM załączany jest w tym miejscu, natomiast z tyłu ciągnika zaraz wyjdziemy i pokażemy, gdzie zmienia się prędkości obrotowe. Pod lewą dłonią mamy tutaj dźwignię do załączania przedniego napędu, natomiast z prawej strony pedał do załączania blokady tylnego mechanizmu różnicowego i w tym miejscu pokrętło, którym możemy regulować prędkość opadania maszyny zawieszonej na tylnym tuzie. Tutaj oczywiście mamy dźwignię do sterowania tylnym podnośnikiem oraz dwie dźwignie do sterowania układem hydraulicznym. Mamy tutaj dwie pary i tutaj już ten rozdzielacz jest nieco mocniej zmodyfikowany, gdyż mamy standardową jedną parę hydrauliki, gdzie musimy ją trzymać, żeby albo ciśnienie zostało podane do maszyny, albo wróciło. Natomiast druga para jest wyposażona w blokadę stałego przepływu oraz w tak zwany wolny przepływ oleju, gdzie ten olej między maszyną a ciągnikiem może sobie swobodnie wędrować. Jeżeli maszyna na przykład posiada jakieś kopiowanie terenu i tak dalej, jest na jakichś siłownikach hydraulicznych, wtedy możemy sobie włączyć ten swobodny przepływ i ten olej będzie wędrował między maszyną a ciągnikiem bez żadnego problemu. Troszeczkę zmieniony design, jakby tutaj wygląd tych tylnych błotników kół tylnych względem Arbosa 2040. No i przechodząc do tyłu, tak jak wcześniej powiedziałem, w tym miejscu mamy dźwignię do zmiany prędkości obrotowej wałka WOM. Wcześniej było to w kabinie, ale moim zdaniem i myślę, że Wy też wraz z użytkowaniem stwierdzicie, że to umiejscowienie nie jest jakieś tam felerne czy złe, ponieważ no dobrze wiemy, że większość maszyn tak naprawdę jest użytkowana czy wykorzystuje prędkość wałka 540, więc tak naprawdę ta dźwignia zostanie raz włączona i pewnie tak zostanie, ale oczywiście jeżeli maszyna będzie wymagała 1000 obrotów,
można to jak najbardziej zmienić. Kolejna zmiana, tu jeszcze może pokażemy, jak wygląda ta tylna szyba z ogrzewaniem i wycieraczką, ale zmiana jeszcze w tylnym podnośniku. Mamy tutaj już nie zawiesia kulowe, a zawiesia hakowe kategorii pierwszej, co też usprawni podczepianie maszyny. Tak, usprawni podczepianie maszyny. W tym momencie jakby sami bez pomocy osób drugich będziemy w stanie tą maszynę bez problemu podczepić. Jak wspomniałem, kategoria pierwsza, łącznik górny również kategorii pierwszej, no i 2 pary wyjść hydraulicznych. Także jeszcze o czym zapomniałem powiedzieć, ogumienie. Ogumienie w tym ciągniku również marki Trelleborg 260/70 R16 z przodu oraz 320/85 R24 z tyłu. Także jak na załączonym obrazku kolory tych ciągników prezentują się kapitalnie, tak samo jak komfort pracy teraz w tych ciągnikach, no bo jak dobrze wiemy, kabina klimatyzowana jest dużo bardziej komfortowa, dużo bardziej wygodna, mniej męczy tego operatora w trakcie pracy. Także zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie mamy te ciągniki pokazane. Mamy tam pełną specyfikację tych ciągników oraz cenę, także zapraszamy na www.korbanek.pl do zakładki nowe i używane, gdzie możecie to sprawdzić, oraz zapraszamy do kontaktu. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.